Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szok. Inflacja w UK ponad 10%. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dodawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Szok. Inflacja w UK ponad 10%. Dzisiaj najciekawszymi danymi, które na chwilę obecną poznaliśmy, były te dotyczące inflacji w Wielkiej Brytanii w lipcu. Okazało się, że inflacja pokonała poziom psychologiczny 10%, cały czas rośnie i widzimy na podstawie tego następnego wykresu, że pokonała skrajnie pesymistyczne prognozy, czyli że inflacja nie zatrzymuje się, nie tworzy szczytu, nie tworzy swojego ekstremum, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych czy też w Niemczech, i to jest pewnego rodzaju game changer, który dzisiaj pewnego rodzaju zmiany powoduje na rynkach finansowych, ale do tego dojdziemy. Na razie ten pierwszy wykres, który widzimy teraz, dotyczący tego, jak rynki reagują, pokazuje zachowanie funta brytyjskiego. Na platformie Xstation tutaj mamy zachowanie euro do funta brytyjskiego, który co prawda słabnie, funt brytyjski, ale nie mamy jakiegoś dynamicznego zrywu, nie widać jakiegoś bardzo mocnego osłabienia funta brytyjskiego, tak jakby ten scenariusz zakładający, że inflacja pokona poziom 10%, będzie się przez parę miesięcy utrzymywała nad poziomem 10%, będzie utrzymywany, i bardzo podobną zmienność, niewielką aktywność, brak osłabienia funta brytyjskiego widać także na zachowaniu wykresu funta brytyjskiego do amerykańskiego dolara, czyli na kablu. I to jest pewnego rodzaju ciekawostka, która sygnalizuje nam, że jest prawdopodobnie tak, że funt brytyjski już zdyskontował te dane o tym, że inflacja w Wielkiej Brytanii będzie cały czas rosła, utrzymywała się nad poziomem 10%, i na tym następnym wykresie widzimy, jakie są prognozy. Oczywiście Bank of England sygnalizował wcześniej, że inflacja prawdopodobnie będzie dalej rosnąć i że w październiku osiągnie poziom ekstremalny, czyli 13%. I wykres długoterminowy sygnalizuje, że właśnie ten poziom może być osiągnięty. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że inflacja dopiero w tych rejonach zacznie się zatrzymywać i tutaj tworzyć swoje ekstremum. Czy tak będzie? Czy inflacja w UK będzie utrzymywać się nad poziomem 10%? To jest niezwykle interesujące, ale myślę, że szokiem jest to, że już teraz przekroczyła ona poziom 10% i rynki muszą się do tego dostosować. Jaki jest skład inflacji? Co najbardziej wpływa na to, że inflacja w Wielkiej Brytanii tak bardzo rośnie? Oczywiście główną składową jest transport. Bardzo ważną jest także składowa dotycząca cen żywności, czyli mamy potwierdzenie, że także w Wielkiej Brytanii inflacja ma charakter podażowy, jest zewnętrzny, ale także takim lokalnym, specyficznym czynnikiem są wydatki mieszkaniowe, różnego rodzaju wydatki, które są związane z utrzymywaniem gospodarstwa domowego. To także jest jeden z głównych czynników, który teraz pcha inflację w Wielkiej Brytanii do poziomów nad 10%. Kiedy porównamy inflację CPI, czyli tą konsumencką, która w UK przekroczyła 10%, inflacja producencka już generalnie jest wyraźnie nad poziomem 10%. Inflacja PPI osiąga poziom 17% na output, a na input ta inflacja wynosi nawet 22,6%, i to jest także bardzo mocny czynnik, który powoduje, że inflacja konsumencka rośnie i utrzymuje się już na takich podwyższonych poziomach, najwyższych od 40 lat. W Wielkiej Brytanii nie było takiej inflacji, i w tym wypadku widzimy, że to inflacja teraz jest przede wszystkim na cenach producenckich, i to właśnie w przemyśle ona eksploduje, a konsumenci mają ją ewidentnie niższą o połowę. I oczywiście to, że inflacja w Wielkiej Brytanii, w UK sięga już ponad 10%, będzie powodowało także presję na Bank of England, żeby podwyższał stopy procentowe. I teraz już przechodzimy, drodzy Państwo, do konsekwencji rynkowych tego, co się może wydarzyć, ponieważ stopy procentowe na chwilę obecną 1,75 w Wielkiej Brytanii nie utrzymają się długo. No i zobaczmy teraz, jakie są konsekwencje tych danych dla tego, co rynek widzi na przyszłych stopach procentowych dla tego kraju. I co widzimy? Po tych danych dzisiaj grudzień jest wyceniany na stopie procentowej, na tej implikowanej stopie procentowej na poziomie 3,23. A gdy ten sam wykres odniesiemy do wycen na 1 sierpnia, czyli 2 tygodnie temu, to widzimy, że grudzień był wtedy wyceniany na implikowanej stopie procentowej na poziomie 2,62,
czyli mamy ponad 60 punktów bazowych więcej, czyli te dane, które dzisiaj poznaliśmy, one naprawdę mają wpływ na wydarzenia na rynku, sprawiają, że zdecydowanie rośnie szansa na bardziej gwałtowne podwyżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii i teoretycznie, kiedy by zakładać, że wcześniej nie były wyceniane podwyżki stóp procentowych aż w takiej skali, to funt brytyjski powinien się umacniać. Oczywiście powinniśmy mieć do czynienia z aprecjacją funta brytyjskiego, a nie z osłabieniem funta brytyjskiego, więc funt brytyjski na euro-funcie, na tej głównej parze związanej z funtem brytyjskim raczej powinien się umacniać, czyli wykres powinien spadać, pokazywać nam tendencję spadkową, a nie wzrostową. Naprawdę zmiana wycen na rynku pieniężnym jest znacząca i te dane mają znaczenie. Inflacja w UK ponad 10% naprawdę ma znaczenie tutaj i rynek musi to zdyskontować. I oczywiście im wyższe stopy procentowe, im wyższe potencjalne stopy procentowe, tym większa jest szansa na to, że będzie w Wielkiej Brytanii recesja. Bank of England, pamiętamy, w swoim raporcie prognozował, że rozpocznie się ona w czwartym kwartale w tym roku i może być długa, przypominająca to, co się działo w 1990 roku, może trwać nawet rok. I oczywiście rynek pieniężny, rynek długu to wycenia. Na następnym wykresie widzimy, że inwersja krzywej dochodowości już właśnie wycena taki scenariusz, że przed Wielką Brytanią największe, najmocniejsze spowolnienie gospodarcze co najmniej od 14-15 lat, kiedy oczywiście światowa gospodarka przeżywała prawdziwą, ostatnią taką recesję. Co się stanie? Będziemy trzymać rękę na pulsie. Jeszcze raz przypomnę to, że tak bardzo znacząco zmieniły się oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Ma implikacje rynkowe i będziemy do tego wracać na kolejnych wykresach, na kolejnych rynkach, ponieważ dane o inflacji w Wielkiej Brytanii mają także na te rynki duży wpływ. Ale to nie są jedyne dane, które dzisiaj poznaliśmy. Poznaliśmy także dane o dynamice wzrostu PKB w strefie euro. W drugim kwartale, dane przybliżone, ten wzrost gospodarczy wyniósł 3,9%, był troszeczkę gorszy niż prognozy, ale generalnie utrzymywał się na dużej, dodatniej dynamice. Natomiast, co jest ciekawe, rozbicie wzrostu gospodarczego na poszczególne kraje strefy euro pokazuje, że kraje bałtyckie cierpią z powodu tego, że posiadają walutę euro, nie są w stanie utrzymać dodatniego wzrostu gospodarczego i także Portugalia, czyli wniosek jest taki, że posiadanie waluty euro nie sprzyja wzrostowi gospodarczemu, zwłaszcza tych krajów słabszych gospodarczo i to jest argument, żeby Polska nie przyjmowała euro jako waluty do obiegu tutaj płatniczego. Natomiast poznaliśmy także dane o inflacji w krajach Ameryki Łacińskiej i tutaj widzimy coś ciekawego. Inflacja w Brazylii zaczyna tworzyć swoje apogeum, ekstremum, ale w innych tych ważnych gospodarkach Ameryki Łacińskiej nie widzimy jeszcze, żeby inflacja tworzyła swoje apogeum i także zachowuje się bardzo zbliżony na trajektorii do tego, co obserwujemy w innych obszarach i rejonach na świecie. No i oczywiście to jest ciekawa obserwacja, że akurat w Brazylii inflacja tworzy teraz swoje ekstremum, a jeżeli rzucimy okiem na to, co się dzieje teraz, jak amerykańska krzywa zachowuje się w ujęciu długoterminowym, to te dane, które za chwilę będziemy omawiać o produkcji przemysłowej, o sprzedaży detalicznej, sygnalizują nam już teraz, że inwestorzy oczekują, że długoterminowe stopy procentowe zaczną spadać dokładnie za rok, w letnie wakacje 2023 roku i spadki stóp procentowych będą się utrzymywały co najmniej do końca 2025 roku. Na chwilę obecną rynek wycenia, że amerykańskie stopy procentowe utrzymają się przez długi czas na poziomie 2,75 i to jest na chwilę obecną przy tym zasobie informacji, jaki mamy, punkt odniesienia. No i zobaczmy teraz, jak po tych danych, które dzisiaj poznaliśmy, jak rynek będzie się pozycjonował i co robi rynek amerykański, ponieważ po danych z rynku pracy oczekiwania co do podwyżki stóp procentowych o 75 punktów bazowych wyraźnie wzrosły. Ten wykres to pokazuje. Natomiast w poprzednim tygodniu na danych o inflacji te oczekiwania znowu spadły i na chwilę obecną rynek wycenia 62 punkty bazowe podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych we wrześniu i to jest punkt odniesienia. Będziemy odnosić to do dyskontowania tych danych, które właśnie teraz pojawiły się już wczoraj o produkcji przemysłowej, a dzisiaj o sprzedaży detalicznej, jak te twarde dane makroekonomiczne rynek przetrawi. Więc oczekujmy, że jutro, kiedy już minie sesja amerykańska, będziemy zdecydowanie wiedzieć
I właśnie przed chwilą poznaliśmy dane o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Okazała się być ona ciut niższa niż zakładały prognozy, ale wczorajsze dane o produkcji przemysłowej w lipcu pokazały, że akurat te dane były wyraźnie lepsze od prognoz i także z uwzględnieniem rewizji. Więc to oznacza, że generalnie dane są ciut lepsze od prognoz i nie potwierdzają scenariusza, który mówi o tym, że mamy teraz spowolnienie gospodarcze, recesję w amerykańskiej gospodarce, to rozdwojenie między oczekiwaniami a wynikami płynącymi z gospodarki, bo jeszcze raz przypominam, to są dane twarde, czyli które pokazują, jak rzeczywiście kształtuje się sytuacja gospodarcza, zupełnie się zaczynają rozjeżdżać i to jest bardzo ciekawe zjawisko. Natomiast najciekawsze będzie oczywiście to, jak rynek zareaguje na te dane i to jest klucz do tego, żeby odpowiedzieć, jak one zostaną odebrane. A teraz, kiedy już mamy te wszystkie dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, dane z Wielkiej Brytanii, warto zobaczyć, że inflacja w UK ponad 10% to jest szok, ponieważ mamy odzwierciedlenie na zachowaniu obligacji amerykańskich, niemieckich, które także wyceniają, że być może stopy procentowe także w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro pójdą mocniej niż wcześniej zakładały prognozy, stąd też taka reakcja obligacji. Myślę, że rynek obligacji dzisiaj nam bardzo wiele powie, czy utrzymane zostaną te poziomy, które są teraz obserwowane na początku sesji amerykańskiej, a kolejną konsekwencją tego, że inflacja w UK ponad 10% stała się faktem, to fakt, że indeksy giełdowe zaczynają mocniej spadać. I zobaczymy, czy dzisiaj sesja będzie spadkowa na indeksie giełdowym na Wall Street. Indeks S&P jest w newralgicznym miejscu. Przypominam poranny komentarz, w którym mówiłem, że cała strefa 4320 punktów, 4370 punktów to jest miejsce, gdzie mamy średnią dwusesyjną, zniesienie Fibonacciego 61,8% oraz także 20% odbicie w górę od minimów, które zostały utworzone w czerwcu, więc strefa oporów jest potężna i rynek musi wkrótce wybrać. Sytuacja jest binarna, albo wybierze wzrosty, albo spadki. Jeżeli wybierze spadki, będzie to oznaczało, że wycenia recesja w amerykańskiej gospodarce, która będzie dłuższa i będzie głębsza, natomiast jeżeli wybierze wzrosty, będzie to oznaczało, że rynek dyskontuje kondycję amerykańskiej, światowej gospodarki na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy, jako że recesja będzie słabsza i będzie płytsza. Więc rynek giełdowy wybiera dzisiaj, jeżeli spadniemy, jeżeli sesja będzie spadkowa, będzie to oznaczało, że średnia dwusesyjna działa i że raczej ten scenariusz prorecesyjny jest rozgrywany, a te dane o inflacji w UK, która przebiła 10%, sygnalizują, że jest duża szansa na podwyżki stóp procentowych w skali większej niż wcześniej rynek przewidywał. Jutro wrócimy także do wycen na rynku pieniężnym dla Stanów Zjednoczonych i dla Europy. Odbija także od swoich oporów indeks DAX w Niemczech i to jest także sygnał, że te poziomy działają. Poziom psychologiczny 14 000 punktów na indeksie DAX funkcjonuje i mamy odbicie. Co jest ciekawe, w Europie europejskie akcje zachowują się lepiej, jeżeli w ich wynikach mają te spółki ekspozycję poza Unią Europejską. Ten wykres dobitnie to pokazuje, że te spółki, które mają ekspozycję także poza Unią Europejską, zachowują się lepiej niż akcje, które tylko są skoncentrowane, przedsiębiorstwa tylko skoncentrowane na aktywności gospodarczej w strefie euro i w Europie. Na rynku ryzyka Bitcoin zaczyna potwierdzać to, co się dzieje teraz na indeksie giełdowym S&P, natomiast jesteśmy cały czas na wsparciu. Jeżeli wsparcie czyli linia trendu wzrostowego, którą widać teraz na wykresie, zostałaby pokonana, to byłaby to zła wiadomość dla byków na indeksach giełdowych. Euro-dolar nie chce na razie wybrać nowego kierunku. Wsparcie 1,0120 działa, więc obserwujmy, co się teraz wydarzy. Każdy powrót nad poziom 1,02 będzie w takiej sytuacji interpretowany na niekorzyść amerykańskiego dolara. Warto o tym pamiętać. Natomiast zachowanie ceny ropy naftowej, która cały czas spada, w ostatnich kilku dniach spadek o ponad 8% miał miejsce. Ten wykres odbitnie pokazuje, obniża oczekiwania inflacyjne i być może w pewien sposób będzie neutralizować ten wpływ danych, które dzisiaj poznaliśmy z Wielkiej Brytanii. Inflacja w UK, przypominam, jest już ponad 10% i ma to znaczenie dla wielu rynków finansowych. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ dzisiaj także polskie obligacje reagują na te dane z Wielkiej Brytanii, rentowności idą także w górę i być może będziemy wkrótce świadkami gry o to, czy stopy procentowe w Polsce we wrześniu pójdą także w górę. Na chwilę obecną
Należy pamiętać o tym, że poznaliśmy dane o dynamice wzrostu PKB w Polsce w drugim kwartale, przybliżone dane. Okazały się, zamiast wzrostu na poziomie 6,3, co zakładał konsensus rynkowy, dostaliśmy tylko 5,3, czyli byliśmy bardzo blisko skrajnie pesymistycznych prognoz. Minimalna prognoza była 5,2, a to oznacza, że Rada Polityki Pieniężnej dostaje argument o tym, żeby nie podwyższać jednak stóp procentowych, ponieważ każde kolejne podwyżki będą jeszcze bardziej tłumiły wzrost gospodarczy w naszym kraju, więc dane, które dzisiaj poznaliśmy, jednak moim zdaniem działają na rzecz tych, którzy mówią, że stopy procentowe w Polsce już nie pójdą więcej w górę. Jak zachowuje się dynamika wzrostu PKB w krajach Europy Środkowej? Na następnym wykresie widzimy bardzo to dobitnie. No i oczywiście polskie obligacje, zobaczymy, czy zareagują trwałym wzrostem rentowności, jakie będzie powiązanie zachowania obligacji z zachowaniem złotego, który także dzisiaj traci na wartości, ale ta skala osłabienia na razie nie jest zbyt duża. Widać, że te czynniki lokalne mają niewielki wpływ, a głównie rynek złotego reaguje na zachowanie euro-dolara i to jest kluczowe. Natomiast słabość wynikająca z danych widać jednak na indeksie WIG20, który wrócił już pod poziom 1700 punktów. Sesja jest negatywna. Jeżeli dzisiaj indeks WIG20 zakończy pod poziomem 1680, to w takim wypadku będzie to oznaczało powrót do przebicie dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, pewnego rodzaju formacji flagi, to byłoby zaproszenie do tendencji spadkowej. A dlaczego jest taka słabość warszawskiej giełdy? Następny wykres i ostatni wykres dobitnie to pokazuje. Warszawska giełda przez wielu inwestorów jest wciąż traktowana jako rynek emerging markets, czyli rynek krajów rozwijających się. A te rynki mają swój indeks, który skupia te wszystkie giełdy, parkiety tych krajów, MSCI Emerging Markets, i w porównaniu z indeksem S&P ten wskaźnik osiąga 21-letnie minima. Od 21 lat nie było tak niskich wycen wszystkich rynków emerging markets, w tym oczywiście warszawskiej giełdy. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego warszawska giełda jest teraz taka słaba. To nie żadne czynniki lokalne, tylko i wyłącznie globalne przepływy finansowe decydują o tym, że warszawska giełda jest teraz tak nisko i praktycznie wszystkie inne rynki emerging markets także są nisko. Wniosek jest taki, jeżeli dojdzie do odwrócenia tendencji na amerykańskim dolarze, długoterminowej odwrócenia tendencji tej, którą obserwujemy na eurodolarze, to kapitał szerokim strumieniem zacznie wpływać także na warszawską giełdę, więc jeżeli ktoś liczy na wzrost indeksów giełdowych w Warszawie, powinien obserwować także euro-dolara, czy tam czasem nie odwraca się tendencja i czy czasem nie powstaje długoterminowy trend przeciwko amerykańskiemu dolarowi. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro rano. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.